Maniaków Resident Evil na całym świecie jest pełno i nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem. Idealnym przykładem pasji i oddania marce jest Invader Studio, gdzie grupka fanów, przyjaciół oraz profesjonalistów połączyła chęć tworzenia gier survival horror. Rezydencja Zła jest dla nich inspiracją, a sam Capcom, widząc oddanie marce, z chęcią zaprosił ich do głównego studia w Osace. Zespół 10 zawodowych grafików, dźwiękowców itd. we współpracy z innymi, mniejszymi artystami z Włoch i reszty świata, m.in. reżyserem Resident Evil 3 Nemesis, pracują nad ich debiutancką grą Daymare 1998. Gra to trzecioosobowy survival horror w stylu jakim pamiętamy z ery PlayStation 1, z mechaniką znaną choćby z Resident Evil 4. Akcję gry śledzimy z perspektywy trzech postaci: agenta specjalnego jednostki Hades, byłego pilota lotniczego o kryptonimie Kruk oraz Samuela, strażnika górskiego, który choruje na paranoję, halucynacje i zaburzenia lękowe. Podobnie jak w Resident Evil, tak i tutaj wędrujemy po zainfekowanym mieście, eliminując zombiaki, licząc każdy nabój, ostrożnie przemieszczając się od zapisu do zapisu, rozwiązując łamigłówki oraz odkrywając tajemnice zakażenia mieszkańców. Za powstaniem gry kryje się dość ciekawa historia. Pierwotnie twórcy chcieli stworzyć remake Resident Evil 2 o przydomku Reborn. Materiał filmowy zebrał 1 milion odsłon, a sukces był gwarantowany. Jednak Capcom, z racji tego, że dłubał już w tamtym czasie nad swoją odświeżoną wersją, nakazał zaprzestać prac. Zespół miał dwa wyjścia: albo zrzucić projekt, lub całkowicie go przebudować. Na specjalne zaproszenie firmy Capcom mieli okazję dołożyć cegiełkę do Resident Evil 2 z 2019 roku, jednak ostatecznie główny zespół postanowił pójść swoją drogą. Tak narodził się Daymare na silniku Unreal Engine 4, czerpiąc wzorce z serii żółto-niebieskich. Wypuszczono strzęp informacji oraz zarzucono nas krótkimi fragmentami z gry, po czym słuch o tytule zaginął. Większość osób zakładało, że projekt, podobnie jak Reborn, poległ, lecz niczym Feniks z popiołów powstał na nowo. Studio zostało założone w 2016 roku, chociaż aktywnie działa od ponad roku. Prace trwają w najlepsze, a swoje 3 grosze dorzuciło kilkoro znanych osób, jak m.in. jeden z japońskich artystów, który stworzył potwory do Resident Evil Code Veronica oraz Resident Evil Zero. Wisienką na torcie i ukłonem względem fanów Residenta jest zaangażowanie aktora Paula Hedet, który użyczył swojego głosu Leonowi w drugiej części Rezydencji Zła i dostał rolę w nadchodzącej grze Invader Studio. So I'm pretty excited. So all I can say is, as Leon Kennedy would put it, let's take out Daymare 1998, guys. My jako Polacy, oddani fani Resident Evil, jesteśmy dumni, że mamy możliwość pod swoją banderą wydać taką grę. Polskie studio Destructive Creation, znane z gry Hatred czy ostatnio wydanego Ancestor Legacy, ma pomóc w wydaniu Daymare oraz wspomóc studio Invader, aby produkcja zadebiutowała latem tego roku. Daymare wyjdzie w pierwszej kolejności na komputerach osobistych i platformę Steam, aby później wskoczyć na Xbox One oraz PlayStation 4. Rezydenci, jeśli tęsknicie do gier podobnych klimatem z tamtych lat, uważamy, że Daymare będzie idealnym rozwiązaniem. Wymagająca rozgrywka, wiele odniesień do lat 90., zombiaki, czego chcieć więcej. Fakt, twórcom ciężko będzie przebić tegorocznego Residenta, ale warto kupić grę, aby wspomóc takich samych zapaleńców jak my i dać im rozwinąć skrzydła. Trzymamy kciuki za twórców i czekamy do lata, aby znów móc poczuć na własnej skórze strach z tamtych lat. Tymczasem do usłyszenia już za tydzień. Hej! The company sought to control everyone and everything in this town. But they were wrong. It's not always possible. Not with those like me. Like us.